siemanko. No to słuchajcie, trafiłem na taką plażę nad rzeką. Jak się tu znalazłem? No za sprawą Workawaya. Workaway to taka strona, dzięki której można sobie posiedzieć w jakimś miejscu przez dłuższy czas, wziąć za jakąś tam drobną robotę. Ma się wyżywienie i nocleg. No i właśnie tu ze swoją gospodynią, która pilnuje rzeczy, trafiłem na taką plażę. Właśnie wam ją pokażę. Tutaj z jednej strony jest rzeka, tam dalej jest most. To jest brzeg tej rzeki, w której ludzie się kąpią. A tam dalej jak się pójdzie, no to jest ocean. Dlaczego jesteśmy tutaj, a nie nad oceanem? No to jest taka lokalna plaża. No i ludzie bardziej polecają tutaj z takiego prostego względu, że woda jest cieplejsza. No i nie ma takich fal. Więc o ile ocean jest dobry, żeby sobie troszeczkę posurfować, tak tutaj dużo lepiej jest po prostu sobie pochillować. Jeszcze tam pokażę, jak to wygląda, bo ta rzeczka tak sobie meandruje i dopiero za... Słyszycie, jak mi się głos zmienia, jak jestem coraz bardziej w wodzie. Ta sobie tam meandruje i tam zaraz jest już ujście do oceanu. Powiem wam, że to jest na tyle płytko, że mam wrażenie, że zaraz wejdę na środek tej rzeki, a nie będę zamoczony nawet do pasa. Jest 38 stopni na tej farmie. No i wiecie, jak tam było 38 stopni, to nawet jak woda tutaj jest w miarę ciepła, no to kurczę, i tak jest trochę chłodno. Więc dobra, żegnam się, odnoszę to z powrotem i się zaraz popływam. No, tu przy wejściu na plażę był taki znak, a jeśli chodzi o samą kąpiel, no to woda w tej rzece jest słona, więc ciekawie się pływało w słonej rzece. Spójrzcie na te pyszne placki ziemniaczane i zastanówcie się, kto je mógł zrobić. Dodam tylko dla podpowiedzi, że pani gospodyni bardzo mnie pochwaliła i stwierdziła, że jej smakuje. Myślę, że i mi będą smakowały. Patrzcie, jaką uroczą temperaturę pokazuje samochód, a stał w cieniu. Zapytacie, co ja robię w samochodzie? Otóż słuchajcie, moja gospodyni udostępnia mi samochód od czasu do czasu, jak na przykład chcę pojechać na imprezę, albo teraz na plażę. No więc sobie jadę. Mam nadzieję, że dotrę w miarę szybko, bo jednak ja jestem na zadupiu, a tu plażę kawałek się jedzie. Tutaj widać wiocha i pusto, wszędzie, z każdej strony. Trzęsie jak cholera, ale dobra, no. Jademy przed siebie. No to jestem już na plaży. Tak właśnie wygląda plaża. Tutaj, już oceaniczna. Tam dalej jest to miasteczko. Jeszcze się przejdę później brzegiem morza i je sobie pozwiedzam. A na razie będę się pakował do oceanu. Oj, jak ta woda jest chłodna. My zawsze to mówię, jak wchodzę do oceanu, no ale jednak ocean ma to do siebie, że jest chłodny. Plan na dzisiaj, jeśli chodzi o tą wodę, po prostu się w niej zanurzyć i tyle. Nawet sobie wziąłem taką specjalną rączkę do kuźwa zanurzania się. Ale te fale, kurczę, jak do mnie podpłyną i mnie tak zmrażają przez moment, to jest nieprzyjemnie. Ale, znaczy nie no, nieprzyjemnie, co ja gadam. Ale jednak, kurde. Ale jednak jest to uderzenie zimne. Patrzcie, jakie tu są skałki tuż obok plaży. Zobaczymy, czy tu da się wejść w klapkach i przedostać tam na bok. Bo to tak jak jeszcze sobie odpłynąłem dalej od brzegu, to zobaczyłem, że tu jeszcze jest taka ukryta plaża za tymi skałami, ale no właśnie
trzeba do niej dojść po takich kamieniach. Ale no dobra, żaden problem to był. Natomiast jak tu się głębiej wejdzie, no to tylko kurde spójrzcie. Oczywiście mam takie szczęście, że zawsze jak gdzieś włażę, jak jest ciekawiej, to oczywiście musi być cholera pod słońca, no ale i tak jest bombowo. Proszę bardzo. Tutaj są takie groty jakieś. O, siak. A tu dalej plaża. Znaczy plaża, no. Zatoczka. Plaża pomiędzy klifami. Pomiędzy skałami bardziej, bo to jeszcze nie klif. Prezentuje się tak. O. Dla mnie bomba. I można sobie w takim miejscu poplażować. A tam dalej już plaża, na której byłem. No i proszę, dotarłem do ujścia rzeczki, czy tam rzeki. Tam troszeczkę dalej, 2 dni temu właśnie plażowałem. Tutaj mamy rzekę, która sobie wpływa do oceanu. Powoli zachodzące słońce, a tutaj plaże. Jak już jestem na tej farmie, no to wypadałoby trochę ponagrywać tego, jak to wygląda okolica. No tutaj jest brama, przez którą się przechodzi i wchodzi na tą farmę, ale na razie tutaj nie będę łaził, tylko przejdę się i popatrzę, co gdzie jest. O, tu się pasą koniki, a tam dalej jest ścieżka. Cisza, spokój, nic się nie dzieje. No po prostu południowa Portugalia, region Alentejo. Co jak się dowiedziałem od mojej gospodyni, Alentejo to po portugalsku rzeka tak, a ten przyrostek alen to wziął się od jakiegoś portugalskiego słowa oznaczającego za. Czyli po prostu region nazywa się Zatarzem. Czy, że to łatwiej było zrozumieć, region Zatagiem. No. W sumie podobne nazewnictwo. Już filozofia nazewnictwa trochę jak u nas. No i jak widzicie, region Zatagiem jest suchy, to jest już więcej drzew, ale ludzi prawie nie ma. O, a może pójdę taką bardziej dziką ścieżką. Kurde, kuje mnie, a jestem w Japonkach. Ale może to się jakoś fajnie da obejść i naokoło wrócić do mojej farmy. Jakbyście się zastanawiali, to są takie kujące skrzaki, po których jak się chodzi w takim obuwiu, to czasem kuje. I jeszcze po takiej ścieżce. Więc nie chce mi się już wracać po inne buty. Ale coś czuję, że będę miał kilka ranek na stopach później. No to prawda, wlazłem sobie w fajne miejsce na tej wycieczce krajoznawczej, nie? Ale idziemy dalej, nie poddaję się. Zobaczymy, gdzie dojdę, bo myślę, że jak dojdę do końca tej ścieżki, na której jestem, to akurat będę mógł zrobić kółko i nie wracać się przez całą drogę. A ja jakoś tak nigdy nie lubię się wracać. Już jak idę w jednym kierunku, to wolę dojść tam, gdzie chcę. W szczególności, że jak wejdę z powrotem na jakąś bardziej ubitą drogę teraz, no to oszczędzę sobie tam tych
kujących chaszczy. O ile nie będzie ich więcej, bo tutaj teraz zauważyłem, że zaczyna występować coś, co wygląda jak róża. Znaczy, wygląda. No różę przypomina w ten sposób, bo ma po prostu takie kujące kolce. Może i to jest róża, tylko że nie ma kwiatów. Kurde, jak tu przejść? Bo to już nie tylko w stopy mnie wkuje, ale i w nogi. A jak będę cały podziurkowany, to zbyt ładnie na stopie nie będzie wyglądać. A jak będę miał takie poranione nogi, to każdy będzie myślał, że jestem jakimś, nie wiem, ćpunem czy czymś takim i niekoniecznie będzie się chciał zatrzymywać, więc też a chodzenie w długich spodniach no jednak nie jest najlepszym pomysłem, bo tu jest cholernie gorąco, więc najlepiej by było zrobić tak, żeby się nie poranić. O! Znalazłem jakąś drogę. Zobaczymy, jak będzie dalej, ale mam nadzieję, że najgorsze już za mną. No. Sam chciałem, nie mogę narzekać. Sam chciałem tędy iść. Wiem, że to na filmie może wygląda głupio, ale jak wiecie, jak tu cię wszystko kuje, to cię kuje. I chcesz zrobić tak, żeby nie kuło. Ale może już zaraz przestanie. Mogę sobie jeszcze nogę złamać, bo tu jest nierówno. Także słuchajcie. Albo coś mnie może ukąsić. Także widzicie. Wachlarz możliwości na urozmaicenie sobie wycieczki jest duży. Widzicie, jak to się dyga? Okazało się, że tamta ścieżka naokoło prowadziła właśnie za ten płot. Udało mi się go sforsować. No nie było to jakieś bardzo trudne. Okej, nie było. No ale dzięki temu już idę po normalnej ścieżce. Nikt mnie z psem nie przygonił. Także problemu nie ma. Tu myślę, da się odczuć, jaki klimat ma ta okolica. Taki właśnie wajbik. Jestem na rozstaju dróg. Tam już nie będę szedł. Natomiast tu jeszcze wam pokażę, że tutaj niektórzy jeszcze używają tego jako farmy. Niektórzy, no nie wiem, jako wysypisko śmieci dla starych przyczep. Czasem jedno i drugie. Tutaj idę do miejsca, gdzie przed chwilą stał ten zapewne przesympatyczny koń. Może uda mi się go pogłaskać. No i powoli wracam. Cóż, konia już nie ma. Nie przejmuję się tym. Mamy swoje na farmie. Natomiast było trochę cienia, więc przejść się w cieniu zawsze spoko. O taki ma. No, tutaj jak widać mieszka jakiś dumny Portugalczyk. A wszędzie indziej tylko sucho, sucho i dla odmiany brak wody. Także niby jesteśmy blisko oceanu, bo około jakieś 25 km w linii prostej. No 30, bo 25 to jest z najbliższego miasteczka, ale no nie czuję tego klimatu oceanicznego, a bardziej dziki zachód. No, a tak wygląda już najbliższa okolica mojej farmy. To wcale nie jest szkoła, mimo że jest na niej napisane Escola Primaria. To jest już jakiś prywatny budynek. No i cóż, tu ludzie czują się na tyle bezpiecznie, że ten samochód po lewej, to Volvo, należy do właścicielki. Jak widzicie, szyba jest opuszczona. Kluczyki w stacyjce. To naprawdę
Wszyscy czują się bezpiecznie. A to już wejście do, no nawet otwarte, na farmę Monte da Escola. To jest chyba jakiś wzgórek szkolny po portugalsku. Ale nie wiem, nie znam się aż tak dobrze. A tu taki, proszę bardzo, uroczy widoczek. Wyschnięte drzewo, już takim późnym wieczorkiem. Droga donikąd, a na horyzoncie księżyc. Dzień dobry, jak się wstawało? Bo mi jak zwykle źle, szczególnie, że akurat z rana zawsze miałem coś do roboty, ale o tym później. Na razie chciałem wam pokazać tutaj piękny widoczek z góry. Tutaj pode mną jest mój pokój, a tutaj piękny wschód słońca nad farmą. Co to za farma? O co chodzi? Otóż jest to farma właśnie Zoo Workawaya, na którym trafiłem. Co ja tu robię? No otóż dostałem darmowy wikt, opierunek, internet i od czasu do czasu jeszcze piwo i słodycze. W zamian za to, że około 2 godziny dziennie pomagałem tutaj przy farmie. Przede wszystkim z rana dawałem zwierzętom jeść i później pomagałem przy czyszczeniu tam obejścia dla owiec i tutaj miejsca, gdzie jest to siano, także nie było to dłużej niż 2 godziny dziennie, a za to mogłem trochę zregenerować siły i odpocząć. No to cóż, pokażę wam, jak ta farma wygląda. Mój pokój będę pokazywał dopiero wtedy, kiedy się spakuję, żeby nie było, że mam syf czy coś tam. Tutaj, jak widzicie, słońce coraz bardziej wstaje, coraz bardziej, nie wiem, czy to jest dobra, czy tak można powiedzieć, coraz wyżej wznosi się nad horyzont. No ja tutaj pokazuję farmę. Farma jest bardzo ładna. Kupiła ją taka pani, która, cóż, chciała uciec od zgiełku miejskiego. Kupiła sobie zwierzęta, które z tego co mi wiadomo były przeznaczone do rzeźni i bardzo chciała im pomóc. Myślałem, że to jest taka normalna farmerka i coś z tymi zwierzętami będzie można zrobić, typu na przykład na nich pojeździć albo coś takiego. No ale cóż, no niestety pani trochę nie ogarnia i po prostu zwierzęta są w tym momencie rozpuszczone. Ciągle beczą albo rżą, żeby dostać jedzenie. No ale no cóż zrobić. Jej zwierzęta, nie moje. No dobra, tutaj po prawej są budyneczki. Tu budyneczki, no to jest taki dziwnie, przynajmniej z mojego punktu widzenia, dziwnie zrobiony dom. Tam tak się ciągnie, tam się zaczyna, tutaj przychodzi. To co teraz widzicie, ten taki korytarz, to jest salon połączony z kuchnią. To jest mój pokój. Tam dalej są jakieś inne pokoje. W jednym śpi pies tej pani. Tam dalej jest pralnia. Tutaj na przykład jednym z moich zadań było wziąć szlifierkę, tak to nazwijmy, i dobrze wyszlifować te palety, bo pani stwierdziła, że chce sobie z nich łóżko zrobić. Jestem zmęczony, nie wiem czy nie zaczynam seplenić. Tutaj mamy takie ładne kwiatuszki. Tu jest wejście, które być może widzieliście na wcześniejszych scenach, a być może dopiero zobaczycie. No i przedstawiam wam zwierzątka. Otóż każde z nich ma imię, ale jakie one mają te imiona, to nie pamiętam, mówiąc tak najzupełniej szczerze, bo jakoś nie nawiązałem z nimi wielkiej emocjonalnej więzi.
O! O! Cześć, dzień dobry, dzień dobry. No, to są właśnie takie owieczki. Tutaj. Owieczki i barany. Tam dalej, czyli tutaj pasą się konie. Stąd właśnie miałem brać siano dla nich, plus jeszcze specjalną karmę. Tutaj pomagałem, żeby to wszystko wrzucić na taczkę i wywieźć do koni. Co tu było to siano, które zostało tutaj na ziemi. No, pani nie dawała rady, żeby z tym sobie wszystkim sama poradzić. No tutaj jeszcze mamy troszeczkę trawy, troszeczkę zieleni. To jak widzicie jest takie prowizoryczne schronienie zrobione dla tych owiec. W tym klimacie wystarcza. Chociaż nie jest to cud techniki. Ale wystarcza. A Portugalczycy mają niezbyt wysoką kulturę pracy, więc domyślam się, że jak coś dla nich wystarczy, to znaczy, że jest dobrze. Jak wiadomo, tymczasowe rozwiązania są czasem najtrwalsze. No i właśnie tak wygląda tutaj ta farma. Tam jest dalej basen. Cały zieloniutki. Więc nie wiem, czy jest sens go pokazywać jeszcze raz. Czy go jest sens pokazać w ogóle, a nie jeszcze raz. Więc proszę bardzo. Tutaj, tam, aż do granicy tych drzew. To jest właśnie farma. Tutaj jest już płot. No i co? No i tutaj mamy wschodzące słońce nad regionem Alentejo. Jeszcze raz je pokażę. Bo zawsze warto pokazywać ładne rzeczy. Słońce już wstało. No praktycznie wstało. Robi się coraz cieplej. I tak teraz mam szczęście, bo jak go zacznę jeździć stopem, będzie trochę chłodniej. Ale maksymalna temperatura, z jaką tu się spotkałem, to było podobnie z 39 stopni. Więc jak już nie będzie 39 stopni, naprawdę wcale, ale to wcale nie będę narzekał. Proszę bardzo, zaczynam nagrywanie od takiej łódeczki. A gdzie się znajduje? Nad jednym z takich bardziej znanych punktów w okolicy. Tutaj jest taka dawna wysepka rybacka. Przywiozła mnie tu właśnie moja gospodyni i zaraz pójdziemy pić sangrię. Także sangria w takim otoczeniu jestem jak najbardziej za. No to wycieczki ciąg dalszy. Trafiłem do takiego miejsca, które na pewno jest bardzo wesołym, miłym miejscem. Spójrzcie tylko na to wino. No ale dobra, nie będę gadał tylko o winie. Tutaj jest bardzo urocze wnętrze. Ale raczej nie będziemy siedzieć w środku, tylko pójdziemy na zewnątrz. Tam dalej, żeby widzieć ocean. Słuchajcie, właśnie dla takich momentów tutaj przyjeżdża się do Portugalii. Proszę bardzo, tutaj piję sobie sangrię po już skończonej robocie. Tutaj z przeuroczymi paniami, które były moimi gospodyniami. No a tu jest właśnie taki widok na ocean. Trochę wieje wiatr, ale co z tego? Sangria dobra. No i tu jest moja uśmiechnięta mordka. No, po sangrii humor od razu troszeczkę lepszy. Nie tylko dlatego, że alkohol tak działa na organizm rozweselająco, ale też mam takie przeczucie i uczucie, że po prostu alkohol, który jest zawarty, troszeczkę odkaził mi układ pokarmowy po tych wszystkich
syfach, jakie tu są. I w końcu, myślę, że w końcu uda mi się złapać zachód słońca, który tutaj jest przed nami. Na razie szukam jakiegoś dobrego miejsca, żeby móc go nagrać. To zachodzące słońce nad polami. Może się uda. Chociaż na tych wszystkich górkach wygląda to tak, jakby ono już dawno zaszło. No nic. Zobaczymy. Może jeszcze gdzieś będą jakieś ostatnie ładne promyczki słońca. No, teoretycznie zachód słońca jest za 10 minut, a słońca już dawno nie widać. Ale co z tego? Zawsze widoczek można nagrać. No tutaj, prawda, pole. Aż ciężko mi nie nagrać takiego ślicznego nieba. No i cóż. Tutaj też widoczkiem zachodzącego słońca żegnam się z farmą. Oj. Było intensywnie, ale zadowolony jestem. Odpocząłem. No i trzeba jechać dalej ku nowym przygodom. No to patrzcie, podwiozła mnie tu moja pani gospodyni z Workawaya. No i ja zaczynam zabawę w autostopa od początku.